tym filmie opowiemy sobie o 10 zasadach grzybiarza, które powinien znać każdy, kto wybiera się do lasu w poszukiwaniu właśnie grzybów. Zapraszam. Cześć, z tej strony Paweł. Ci, którzy mnie jeszcze nie znają, to prowadzę kanał o tematyce leśnej, głównie właśnie zbieranie grzybów czy szukanie poroży w lesie, ale dzisiaj bardziej w takiej formie edukacyjnej i od razu sobie przejdziemy do zasady numer 1. Używaj koszyków wiklinowych. Dlaczego koszyki wiklinowe, a nie wiaderka czy reklamówki? Ano dlatego, że grzyb się nie poci, rozpyla swoje zarodniki w przypadku tych starszych owocników, co powinno być dla nas bardzo ważne. Nie są grzyby rozciapane i brudne, co później utrudnia nam ich czyszczenie w domu. Jak nosimy nasze grzyby na przykład w reklamówce, a jest bardzo ciepły dzień, to grzyb ulega zaparzeniu, białko, które zawiera ten grzyb, zaczyna się rozkładać i te wszystkie piękne grzyby, które nazbieraliśmy do reklamówki, mogą nas pogonić prosto do WC. Lepszym rozwiązaniem od reklamówki oczywiście jest wiaderko, gdyż ma otwartą górę i te grzyby są w stanie oddychać, natomiast zamknięty dół uniemożliwia grzybom rozpylanie się, a dla nas grzybiarzy powinno być to bardzo ważne, chociaż w malutkim stopniu pomóc tym grzybom, tym starszym grzybom rozpylić się w miejscu, gdzie oczywiście chodzimy na grzyby, prawda? Zasada numer 2. Zachowajmy w lesie ciszę. Gdy przychodzi sezon na grzyby, ludzie masowo wybierają się do lasu i to jest piękne, to jest naszą polską tradycją. Fajnie, że chcemy spędzać czas z rodziną na łonie natury, no ale mimo wszystko zachowajmy się troszkę ciszej w tym lesie, bo to my tu jesteśmy gośćmi, zwierzęta leśne tutaj mieszkają, więc starajmy się ich nie niepokoić. W szczególności, gdy przychodzi taki właśnie wysyp i ludzie masowo wchodzą do lasu, to z jednej strony słyszę krzyki, z drugiej strony słyszę krzyki. Na mnie to działa tak, jakby ktoś steropian przy mnie kroi. Po prostu strasznie mnie to denerwuje. Nie wiem, czemu te osoby nie mogą porozmawiać gdzieś ze sobą bliżej. U mnie w domu przyjęliśmy taką taktykę, że jak nie wiemy, gdzie ktoś się znajduje, to po prostu do siebie gwiżdżemy, tak? Podchodzimy i zaczynamy rozmawiać. Trzeba zrozumieć to, że ludzie przychodzą do lasu po to, żeby odpocząć od pracy, od życia codziennego, od spalin i chcą po prostu posłuchać natury i spędzić czas w ciszy. Więc po prostu uszanujmy tą ciszę. Ej, jak tu jest ptaków w ogóle? Co to jest? Cudownie. Ja cię kręcę, ale to jest. No ten. Sikorki. Wszędzie sikorki. No nieźle. Zasada numer 3. Czyść grzyby w lesie. Jest to zasada, która nikomu nic nie szkodzi. Ku mojemu zdziwieniu większość grzybiarzy nie czyści grzybów w lesie. Jest to o tyle dla mnie dziwne, gdyż zdecydowanie więcej pracy mamy potem z nimi w domu. No bo jak tak zbłocone grzyby będziemy zbierać do tego koszyka, uzbieramy cały koszyk, no to siłą rzeczy te na samym dole po prostu będą ubrudzone. Dodatkowo nie wiemy nawet, czy one są robaczywe, czy nie. I potem w domu się okazuje, że 50% z tych grzybów jest do wyrzucenia, a mogły zostać w lesie. I mamy dodatkowy worek na śmieci, który musimy wyrzucić. A jak to mówili moi dziadkowie, to co jest w lesie, to powinno zostać w lesie. Jest to o tyle dziwne przysłowie, gdyż to w takim razie grzyby też powinny zostać w lesie. Zasada numer 4. Nie śpiesz się. Co chwilę spotykam osoby w lesie, które rozmawiam z nimi i mówią mi, że oni tylko na 1,5 godziny przyszli do lasu, bo nie mają czasu, muszą wrócić do swoich obowiązków, więc on tylko chce sprawdzić swoje miejsca i wraca. No i to jest zasada, która jest powiązana z zasadą wcześniejszą, gdyż takie osoby po prostu nie będą czyściły grzybów w lesie, bo wiadomo, czyszczenie grzybów jest czasochłonne, więc nazbieraliby o połowę grzybów mniej. Świat teraz tak przyspieszył, że nawet na spokojnie nie możemy się zrelaksować w tym lesie, wyciszyć, bo już trzeba na szybko spenetrować i wracać do domu. A co za tym idzie, ludzie coraz wcześniej wchodzą do lasu, czyli godzina 3 w nocy, latarki na głowach i oni już szukają grzybów. I przez to nawet te spokojniejsze, te osoby, które na spokojnie sobie szukają grzybów, muszą wyjść wcześniej, bo o godzinie 9 to oni raczej już nic nie nazbierają. No i takie sobie błędne koło zataczamy. Zasada numer 5. Wycinaj lub wyrywaj grzyby. Myślę, że ta zasada to jest formalność. Przez wiele lat się o tym mówiło i w internecie, i w telewizji, także myślę, że większość z nas się do tego stosuje. Jeżeli przyjmujemy praktykę wykręcania grzybów, to starajmy się zawsze dziurę zasypać ściółką leśną, tak żeby jej nie wysuszyć, a jeżeli przyjmujemy praktykę wycinania grzybów, to starajmy się to robić przy samej ziemi. Co do tego, czy jedno, czy drugie jest lepsze, to myślę, że najważniejszą kwestią w tym wszystkim jest to, aby po prostu jak najmniej uszkodzić grzybnie. Zasada numer 6. Zabieraj ze sobą plecak i nie śmieć w lesie. Jest to punkt, do którego powinien się absolutnie każdy stosować i mimo to śmieci w lesie przybywa. Ja nigdy nikogo nie przyłapałem, też nikogo nie oskarżam, ale no ktoś to musi robić, tak? Ja widzę po prostu, że są świeże puszki, świeże butelki, więc tak to zabieramy ze sobą plecak i wszystkie rzeczy, które wnieśliśmy do lasu, zabieramy ze sobą z powrotem. Czyli nie ma tak, że po prostu nie mam plecaka, ani nie mam koszyka, zabrałem ze sobą butelkę, wypiłem, przeszkadza mi ona potem w rękach, nie mam co z nią zrobić, to ją wyrzucam, tak? No to jest jakieś dla mnie totalnie
totalna tragedia. Nie wiem, kto tak robi. A tak to zabieramy ze sobą plecak i może akurat ktoś się z Was pokusi, aby zabrać jakieś czyjeś śmieci z lasu i troszeczkę posprzątać. Tak jak mówiłem, to jest świeżo wyrzucony Desperados. Wiem, bo przechodziłem tędy miesiąc temu. To jest właśnie dowód na to, jak ludzie śmiecą. Zasada numer 7. Nie zbieraj małych owocników. I tutaj nawet nie chodzi o kwestie moralne, tak, że jest mały grzyb, zostawimy go dla innego grzybiarza, gdy podrośnie, to on sobie go znajdzie. Tutaj bardziej chodzi o identyfikację, gdyż takiego małego grzyba jest ciężej rozpoznać, ciężej jest go zidentyfikować, więc jeżeli nie jesteśmy pewni danego grzyba, to lepiej go zostawmy dla grzybiarzy, którzy są bardziej doświadczeni albo którzy po prostu mają pewność co do tego grzyba. Zasada numer 8. Nie niszcz grzybów, których nie jesteś pewien. To, co jest dla nas trujące, niekoniecznie jest trujące dla zwierząt mieszkających w lesie. Czasami się zdarza, że ktoś dla zabawy przewraca albo niszczy grzyby w lesie, a taka sarna czy jeleń z chęcią, ze smakiem z tego grzyba by skorzystały, więc starajmy się tego nie robić. Częściej raczej jest to gdzieś tam w celu identyfikacji, ktoś sprawdza grzyba i potem go takiego zostawia, ale ogólnie starajmy się masowo tego nie robić. Zasada numer 9. Uważaj, co wkładasz do koszyka. Jest to oczywiście dla nas najważniejsza zasada, gdyż chodzi o nasze zdrowie. Ludzie lubią eksperymentować, lubią chwalić się, jakie to różne rodzaje grzybów nie zbierają, potem różnie to wychodzi. W szczególności przy zbieraniu muchomorów, tak jak jest muchomor czerwieniejący, czyli smaczny grzyb jadalny, no to lepiej takiego grzyba zostawić dla doświadczonego grzybiarza. Mamy przecież podgrzybki, maślaki, koźlarze, borowiki. Są to grzyby sprawdzone, które możemy zbierać. Uważajmy również co do sprawdzania poprzez smak, gdyż wszystkie grzyby śmiertelnie trujące są bardzo smaczne i nawet przyjemnie pachną, także niech nas to nie zwiedzie. Można ewentualnie zastosować próbę smakową na grzybach, które mają gąbkę, które mają hymenofor rurkowy, gdyż spośród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących. I w końcu zasada numer 10. Przy czyszczeniu grzybów upewnij się. Czyszczenie grzybów to jest ostatnia szansa, aby upewnić się, czy nie popełniliśmy jakichś błędów podczas zbierania. Jeżeli nie mamy jakiejś pewności, to do kosza. Najlepiej z grzybami zrobić jeszcze tego samego dnia. Niektóre nie wymagają obgotowania, inne zaś wymagają wstępnej obróbki termicznej, dlatego jeżeli nie jesteśmy specami, no to mimo wszystko zalecam obgotować grzyby, bo na przykład podgrzybki podane na surowo mogą wywołać bolesne skurcze jelit lub biegunkę. Jeszcze Wam się chciałem pochwalić dzisiejszymi zbiorami. 2 tygodnie temu tutaj u nas na Śląsku skończył się wysyp borowika szlachetnego, więc trzeba było wybrać się za innymi grzybami. Moje miejsca na kurki, na pieprznika jadalnego nie zawiodły, nazbierałem ich naprawdę dzisiaj sporo. A to było 10 moich zasad prawilnego grzybiarza. Ja oczywiście tak samo jak Wy jestem grzybiarzem amatorem, więc możecie się zgadzać z tym bądź też nie, co możecie wyrazić poprzez swoje komentarze, z chęcią na nie odpowiem. Jeżeli Wam się coś nie podobało innych grzybiarzy albo chcielibyście coś dopowiedzieć, to również zachęcam do komentowania. A na dzisiaj ja się będę z Wami żegnał. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. Jeżeli Wam się podoba to, co ja robię, jeżeli Wam się podobają moje leśne odcinki, to zostawcie mi proszę łapkę w górę, a ja już mówię cześć!